Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku wyprzedaż na giełdzie. Uwaga na te poziomy. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Wyprzedaż na giełdzie. Uwaga na te poziomy. Na rynkach giełdowych na całym świecie, na indeksach giełdowych trwa dramat, czyli mamy do czynienia ze spadkami indeksów giełdowych. Tendencja spadkowa jest kontynuowana i wygląda na to, że faktycznie stanie się faktem statystyka, która mówi, że na przestrzeni prawie ostatnich 100 lat wrzesień jest najgorszym miesiącem do inwestowania na rynku akcyjnym. Jaki jest teraz jeden z głównych powodów? Rynek na Wall Street obawia się, że tak zwane zamknięcie rządu doprowadzi do negatywnych konsekwencji, jeżeli chodzi o wyceny spółek giełdowych. A jak było w historii? Na przestrzeni tych ostatnich ponad 40 lat, prawie 50 lat, na tym wykresie, który teraz widzimy w tle, są zaznaczone momenty, kiedy tak zwane zamknięcie rządu miało miejsce, zaczęło się materializować. No i jak widzimy, bardzo rzadko, praktycznie wcale nie dochodziło wtedy do negatywnych zjawisk na indeksach giełdowych. Dlatego też myślę, że ten argument związany z zamknięciem rządu jest zdecydowanie przesadzony. Teraz wyprzedaż na giełdzie materializuje się dzisiaj zachowaniem indeksów giełdowych w Azji. Giełda w Japonii wyraźnie spada i mamy nowe minima tendencji spadkowej. Mamy także dalsze spadki indeksów giełdowych w Hongkongu, czyli taka szerokość spadków na indeksach giełdowych w Azji sygnalizuje, że negatywne zjawiska powinny powielić się także w Europie i będziemy świadkami przygotowania części inwestorów pod to, że jutro mamy zamknięcie miesiąca, zamknięcie trzeciego kwartału i pozycjonowanie, dyskontowanie tego faktu może przynieść nam kontynuację tych tendencji. Dlatego też, jeżeli liczymy na jakąś zmianę nastrojów, na zmianę tendencji, to bądźmy wyczuleni na to, co się będzie działo na początku nowego miesiąca, o czym będzie w dalszym materiale i o czym było już dość często na tym kanale w materiałach poświęconych giełdzie papierów wartościowych. Te materiały, przypominam, są podlinkowane tam w prawym górnym rogu i serdecznie do nich zapraszam. Plus oczywiście do wymiany własnych opinii, do wyrażania swojego poglądu. Czy wyprzedaż na giełdzie będzie kontynuowana? Zachęcam do tego, żeby tam na dole w komentarzu pojawiły się Wasze opinie i będę rad, jeżeli będzie ich dużo. I przypominam także, że wszystkie wykresy, które są użyte do tego wpisu i do wpisów porannych pojawiają się na mojej stronie www.acemarketu.com o godzinie 15:10, a wykresy użyte do stworzenia popołudniowego wpisu pojawiają się o godzinie 21:50 na mojej stronie internetowej i jeżeli ktoś chce się z nimi dłużej zaznajamiać, to zachęcam do odwiedzenia tej mojej strony, gdzie są publikowane systematycznie wszystkie wykresy. Ale wracając do indeksów giełdowych, skoro Azja dzisiaj wyraźnie zaczyna spadać, więc jest ogromnie prawdopodobne, że będziemy także świadkami negatywnego otwarcia i kontynuacji tendencji spadkowej w Europie. Europę tutaj reprezentuje indeks DAX. Indeks DAX w tym tygodniu wyłamał się dołem z półrocznej konsolidacji na zamierającej zmienności, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ruchu, ataku nawet na psychologiczny poziom 15 000 punktów, a co dalej, to będzie uzależnione od sytuacji na giełdzie na początku nowego kwartału i w październiku. Dla części inwestorów, jako że w przyszłym tygodniu mamy super ważne dane z rynku pracy, to właśnie to wydarzenie może być game changerem i mogą na to liczyć i na tym może się rynek koncentrować, więc te negatywne nastroje mogą jeszcze trwać. Indeksy giełdowe
w Stanach Zjednoczonych. To jest teraz dla nas niezwykle interesujące, ponieważ wyprzedaż na giełdzie wynika z tego, co się dzieje na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Powody zachowania indeksów giełdowych były już tłumaczone bardzo wyraźnie. Będzie też o tym w tym materiale. Ale na co chciałbym zwrócić teraz w tym wpisie szczególną uwagę? Wyprzedaż na giełdzie prowadzi do tego, że spadek od maksimów, które były ustanowione w lecie w tym roku, wynosi już 8%. Taka typowa korekta to jest 10%, co by oznaczało, że w rejonie 4200 punktów mamy ważne poziomy, na które warto zwrócić uwagę. No i wykres, który widzimy w tle, bardzo ładnie nam pokazuje, że jest to miejsce, gdzie przebiega średnia dwusucesyjna na wykresie dziennym, ale także w momencie tworzenia tego wpisu testujemy także dolne ograniczenie tego rocznego kanału wzrostowego. Więc wydarzenia, które będą miały miejsce w pasie 4200-4275 punktów, będą tak istotne i niezwykle ważne. Gdyby się okazało, że poziom 4200 punktów jest przełamywany, to strach na giełdzie papierów wartościowych przybierze nowe oblicze i będziemy świadkami narodzin nastrojów, nawet które będzie można określić jako panika. Dlatego też poziom 4200 punktów wydaje się być niezwykle istotny. Co jest głównym powodem spadków indeksów giełdowych? Jest oczywiście ropa naftowa. Ropa naftowa, która rośnie, która zwiększa oczekiwania co do bardziej jastrzębiego podejścia banków centralnych ze względu na to, że rosnąca ropa naftowa podwyższa oczekiwania inflacyjne. Więc równolegle obserwujmy zachowania ropy naftowej. Jeżeli ropa będzie dalej rosnąć, będzie to wyśmienity pretekst do dalszej wyprzedaży na giełdzie. I widzimy tutaj na następnym wykresie, jak bardzo teraz spadają zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych i to jest ten driver, który teraz wydźwiga ropę naftową WTI na te nowe maksima. I co jest ciekawe, ropa naftowa WTI zaczyna przebijać swoje ważne opory, czyli górne ograniczenie 3-miesięcznego kanału wzrostowego, poziome opory w rejonie $94, więc no tutaj sytuacja na ropie naftowej staje się niezwykle trudna dla byków na indeksach giełdowych na Wall Street z powodu tego, że są przebijane najważniejsze i najbliższe opory. I równolegle na rynku surowcowym widzimy nawrót do starych korelacji na rynku złota. Amerykański dolar, który się umacnia i rosnące rentowności powodują wzrost atrakcyjności amerykańskiego dolara i inwestowania w rynku obligacji jako bezpiecznej przystani i spadek atrakcyjności złota. Jeszcze raz przypominam, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji rosną, te obligacje stają się coraz bardziej atrakcyjne jako miejsce do inwestowania w bezpieczne aktywo, a innym bezpiecznym aktywem jest złoto, ale złoto nie płaci odsetek, dlatego też występuje taka korelacja między obligacjami a złotem. Jeżeli ma złoto rosnąć, to równolegle potrzeba spadków rentowności amerykańskich obligacji. No i przechodzimy także przez wsparcie na cenie miedzi, ale żeby to miało jakieś większe znaczenie, potrzeba mocniejszego tąpnięcia i wyraźnego przebicia poziomu $8100. Jednak jesteśmy na dobrej drodze, żeby właśnie tak się stało. No i teraz rzeczony amerykański dolar, który na swoim indeksie gładko pokonuje zniesienie Fibonacciego 38,2% całej fali wcześniejszego osłabienia. Tendencja wzrostowa jest dość dobrze widoczna. Najbliższe opory są ustanowione jeszcze wyżej. Dlatego też amerykański dolar ma potencjał ku temu, żeby kontynuować presję na rzecz umocnienia, z tym, że będzie to rzutowało i już rzutuje na praktycznie wszystkie klasy aktywów związane z ryzykiem. Sam euro-dolar ma nieco nad poziomem 1,05 swoje ważne wsparcia, ale jak widzimy dzisiaj o poranku, rynek zachowuje się tak, jakby chciał je gładko pokonać i równolegle para dolar do jena zbliża się do poziomu 150 i są to poziomy, przypominam, maksimum sprzed wielu ostatnich miesięcy. Natomiast ten klucz do zrozumienia, co się teraz dzieje na indeksach giełdowych, najlepiej jest obserwować na rynku amerykańskich obligacji, które dyskontują właśnie to zachowanie amerykańskiej ropy naftowej WTI i ropy na całym świecie.
Jeżeli tu rentowności będą dalej szły do góry, będziemy świadkami presji na rzecz wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych. I przypominam, że ankieta sprzed miesiąca mówiła, że dojście do poziomu 4,5% powinno doprowadzić do spadku w okolice 10%, a jak widzimy na razie korekta ma 8% głębokości, do poziomów 4200 punktów jeszcze trochę brakuje i gdybyśmy spadli do tego poziomu 4200 punktów, no to mniej więcej byłoby to cofnięcie o 10% od maksimów tendencji wzrostowej, wypełniając tą statystykę, więc jeszcze bardziej ta analiza potwierdza znaczenie poziomu 4200 punktów na indeksie Standard & Poor's i generalnie całej strefy 4200-4275. Z danych makroekonomicznych mamy dzisiaj wstępne wrześniowe dane o inflacji dla Niemiec, mamy joblessy, które zaczynają znowu spadać, pokazując jednak siłę amerykańskiej gospodarki, więc moim zdaniem te dane nie mają aż tak dużego znaczenia, żeby na nich się rynek koncentrował, jako że przypominam, jutro kończymy miesiąc i kwartał, strojenie okienek, negatywne sentymenty mogą sprzyjać temu, żeby tendencje spadkowe na indeksach giełdowych, żeby po prostu wyprzedaż cały czas trwała. A Bitcoin spokojnie konsoliduje się w okolicach $26,000, czyli naprawdę marazm znowu trwa, konsolidacja trwa, zanikająca zmienność cały czas ma miejsce. Nic nowego, czego nie obserwowalibyśmy w ostatnim półroczu na Bitcoinie, nic tutaj nowego się nie dzieje. W naturalny sposób umocnienie amerykańskiego dolara powoduje presję przeciwko krajowej walucie, więc znowu atakujemy opory na euro złotym. Zdecydowanie gorsza sytuacja jest na dolar złotym, gdzie Fibonacci 38,2% został pokonany, a to oznacza, że w rejonie 4,50 możemy się wkrótce znaleźć na tej parze. Natomiast polskie obligacje tylko w nieznaczny sposób powielają to, co się dzieje na amerykańskich papierach, a to pokazuje siłę polskich aktywów. I jeszcze raz przypomnę, że tożsame ważne wsparcie jak poziom 4200 na indeksie Standard & Poor's jest w rejonie 1900 punktów na indeksie WIG20. To jest też miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, więc znaczenie tych poziomów jest naprawdę bardzo duże i widać rosnącą relatywną siłę warszawskiego parkietu względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a to moim zdaniem sygnalizuje, że na tych poziomach jacyś gracze zaczęli znowu akumulować polskie papiery, licząc na to, że końcówka tego roku będzie optymistyczna. A dlaczego, skąd ten optymizm wieje? Wieje on, przypominam, z cyklu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych, a ten cykl mówi, że rok przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie taki mamy teraz rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, to jest statystycznie najlepszy rok do inwestowania na rynku akcyjnym, a przyszły rok ma być równie dobry, chociaż nieco słabszy, dlatego też stosunek potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka faworyzuje, żeby raczej nastawiać się na kontynuację, nawrót tendencji wzrostowej, niż na kontynuację wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych, ale oczywiście wszystko może się zdarzyć, jednak przypominam, rachunek prawdopodobieństwa nie sprzyja kontynuacji wyprzedaży na giełdach na Wall Street i na giełdach na całym świecie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!